Dzień dobry, jak się macie? Mam nadzieję, że trochę lepiej niż ja. Nagranie numer 2 dotyczące mojej choroby. Postanowiłem, że pójdę za ciosem i może znowu przełamię jakąś swoją granicę, swoją jakąś barierę, ale w tym filmie chciałem poruszyć chyba może ze 3 tematy. Postaram się jak najszybciej, bo dzisiaj mi ciężej mówić. Po pierwsze, to, co zobaczyłem w waszych komentarzach, jest po prostu... W życiu sobie nie wyobrażałem, że takie rzeczy będę czytał. W takiej ilości. Po raz pierwszy od tych 12 lat nie byłem w stanie nadążyć czytać komentarzy. Uwierzcie mi, że bardzo bałem się przed poprzednim nagraniem, jak wy to odbierzecie. I może też dlatego tak długo zwlekałem z tym filmem. A tutaj nagle tak miłe zaskoczenie. Jeśli jakieś obce osoby piszą, że w środku nocy płaczę oglądając mój film, to widzicie, od razu mi też łzy lecą, nachodzą do oczu. To jest po prostu niemożliwe. Moją intencją nie było nagrywanie tamtego filmu, nie było, jakby celem tamtego filmu nie było wzbudzenie jakiejś litości. Po prostu chciałem powiedzieć, co się ze mną dzieje. I więc tutaj olbrzymie podziękowania dla was wszystkich, co żeście dla mnie zrobili tymi komentarzami. To jest po prostu... Warto było spędzić te właśnie 12 lat, żeby zobaczyć takie rzeczy. To jest po prostu niesamowite. Druga rzecz, która... poczekajcie, miałem jakieś w głowie poukładane. Druga rzecz to dostałem ogrom maili, oprócz tego, co było w komentarzach. Jeszcze SMS-y, słuchajcie, telefony od jakichś obcych osób. I zdałem sobie sprawę, jak wiele osób boryka się z dokładnie tym samym problemem, co ja, czyli mają jakąś chorobę i są po prostu w czarnej dupie. Są załamani, szukają pomocy wszelakiej i tej pomocy nie mogą znaleźć. Dlatego pomyślałem, że nie chcę, żeby jakby ta cała moja przygoda z chorobą poszła na marne. Czyli tak jak dokładnie, to jest kwintesencja tego, dlaczego powstało Dom i Drewno. My żeśmy budowali wtedy dom. Szukaliśmy informacji, jaki piec, jaki komin, jakieś tam inne rzeczy. I skoro my tam te rzeczy już żeśmy sprawdzili, to stwierdziliśmy, że nie zostawimy tego dla siebie, tylko podzielimy się też tą wiedzą z innymi. I podobnie jest w tym miejscu z tą sytuacją moją, że te rzeczy, które się dowiedzieliśmy, nie chcemy tego zostawiać dla siebie, tylko chcemy oczywiście puścić to dalej, żeby więcej osób mogło z tego skorzystać. I teraz przejdę do chyba najcięższej dla mnie rzeczy w tym nagraniu, czyli prośba moja finansowa do was. Abyście wsparli te nasze działania. Stworzymy zrzutkę. Myślę, że to chyba jest najlepsze miejsce do tego, żeby tam to zrobić. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. 7 miesięcy już się borykam z tym, co mam. I od tych 7 miesięcy ilość filmów i pracy zeszła praktycznie do zera. I ten pierwszy wyjazd, bardzo taki spontaniczny, zorganizowaliśmy jakoś pieniądze, pożyczyliśmy coś tam, resztę i
polecieliśmy, ale rozmawiając z Manku, on bardzo nalegał, żebyśmy wrócili jeszcze raz na dokończenie, że tak powiem, terapii. Ja mam zapas tych leków od niego na 3 miesiące, leków ziół, ale po tym czasie zobaczymy. Za 3, 4, 5 miesięcy, nie wiem dokładnie kiedy, będę chciał tam wrócić i dobić dziela za pomocą Manku również dobić dziada i wtedy jakby wrócimy już zupełnie zdrowi. I nie chciałbym też, żeby ta kolejna podróż nasza była tylko jak gdyby dla mnie. I tutaj pomyślałem właśnie również dzięki tym waszym mailom, że stworzymy wtedy taki manual, począwszy od samolotów, jakie przesiadki itd., jak później już w Desepar, jak później na samej tej wiosce de Savaillou. Pokażemy wam, że naprawdę każdy sobie z tym poradzi, a szef, kierownik, czyli Manku Medei, on się wami zajmie i zrobi to naprawdę doskonale. Więc za tym drugim razem postaramy się wtedy wziąć jakąś kamerę niedużą i po prostu zrobić dla was z tego taki przewodnik, jak tam się dostać, jak się poruszać i z czym to się wszystko je. Więc ta zrzutka, którą link będzie w opisie, pomoże tak naprawdę nam polecieć tam drugi raz i uzupełni te braki finansowe, które no oczywiście przez taki długi czas jakby niepracowania powstały. Z ciekawostek tylko wam pokażę jeszcze zdjęcie. 3 kolejne strugnice, które kupiłem i przyjechały w maju, czerwcu, stoją na razie. To są strugnice dla was, na zajęcia, które planowałem prowadzić. Więc te nasze inwestycje w dom i drewno, czy moje, jakby nigdy nie miały końca, nie? Zawsze myślałem o rozwoju i do maja ten rozwój był prowadzony, nie? Aż tu nagle musiałem to wszystko zatrzymać. Więc mam nadzieję, że pomożecie po prostu, że w grupie Siła po raz kolejny uda nam się to razem przejść, ale też, żeby to nie poszło na marne, żeby stworzyć z tego taki, no nie wiem, zbiór pomocnych rad. Kto będzie chciał oczywiście z tego skorzystać, to skorzysta, kto nie będzie chciał, to nie skorzysta, ale mam nadzieję, że po prostu to komuś pomoże. No i tutaj oczywiście znowu muszę wam podziękować, bo wiem, że ta kwota nie będzie jakimś wielkim problemem przy takiej dużej liczbie osób, a mi zejdzie ciśnienie pod nazwą pieniądze, nie? Opłaty, jakieś tam spłaty długów i tak dalej, żeby ten problem po prostu jakby nie był załatwiony, nie? Żebym mógł myśleć o tym, że dobrze, Jarek, nie możesz mówić, to nie nagrasz filmu, nie? Bo chciałem dzisiaj nagrać jeszcze jakiegoś tam shorta czy coś. Ale ciężko, kurczę. Dobra. Tyle. Dziękuję wam serdecznie. Dozgodnie będę wdzięczny za to, co robicie i tyle. Na razie. Trzymajcie się.